Dzień dobry. W kolejnym odcinku naszego popularno-naukowego cyklu o Słowianach porozmawiamy o słowiańskiej sztuce wojennej, która na szczęście jest znacznie lepiej poznana niż samo pochodzenie Słowian. Była bardzo silnie powiązana zarówno z życiem codziennym, jak i gospodarką Słowian, przynajmniej w okresie przedpaństwowym, zresztą w okresie wczesnofeudalnym również. Będzie to opowieść o 4 wiekach przemian, o 4 wiekach, czy nawet 5 wiekach uczenia się. Będzie to opowieść o coraz silniejszym dążeniu do własnej niezależności. Będzie to również opowieść o broni, o zadziwiających budowlach, o przemocy, niewolnictwie i seksie. Zapraszamy. Historia Słowian to temat skomplikowany i duży, pełen białych plam, teorii, hipotez i czasami nieudowadnialnych koncepcji. W dodatku trzeba pamiętać, że mówimy tutaj o historii najliczniejszego etnosu Europy, zamieszkującego wiele różnych krajów. Nie da się na ten temat w materiale popularno-naukowym mówić inaczej niż posługując się uproszczeniami i skrótami myślowymi. Jeżeli jednak Wam to nie przeszkadza, to zapraszamy po małą pigułkę wiedzy na temat tego, jak i czym zajmowali się nasi przodkowie. Skoro powiedziałem, że słowiańska sztuka wojenna jest znacznie lepiej poznana niż pochodzenie Słowian, to wypadałoby zapewne wytłumaczyć, skąd ją znamy. Podstawowych źródeł mogę wymienić 4 kategorie. Po pierwsze, bizantyjskie traktaty wojskowe, pisane tradycyjnie w Bizancjum jeszcze właściwie przed naszą erą i kontynuowane później. Po drugie, kroniki frankońskie. Po trzecie, archeologia oczywiście i ikonografia. Dzięki temu zestawowi źródeł na temat tego, w jaki sposób Słowianie prowadzili swoje wyprawy wojenne albo jak bronili się przed najazdami na własne ziemie, możemy powiedzieć całkiem sporo. Oczywiście tutaj też mamy do czynienia z pewną ilością domysłów, rekonstrukcji i wręcz konstrukcji myślowych badaczy, ale znacznie już mniejszą niż w przypadku kwestii pochodzenia Słowian. Szczególnie wspomniane przeze mnie przed chwilą traktaty bizantyjskie dają nam dużo informacji, aczkolwiek niestety są one siłą rzeczy ograniczone do wiadomości na temat Słowian południowych, tych, którzy mieszkali nad Dunajem, ewentualnie od naszej północnej strony patrząc za Dunajem, czyli już na terytorium Cesarstwa Bizantyjskiego. Kroniki frankońskie, które są późniejsze niestety, dają sporo więcej informacji na temat Słowian północnych i zachodnich,
czyli połapskich i plemion prapolskich. Niestety, z naszego punktu widzenia niestety, owe kroniki frankońskie zaczynają się na tyle późno, że o pierwotnych procesach przemian w sztuce wojennej Słowian, plemion prapolskich, słowiańskich plemion prapolskich, wiemy znacznie mniej niż o plemionach południowych. Ale tak czy siak, per analogiam pewne koncepcje możemy przenosić i możemy się domyślać, że sytuacja wyglądała co najmniej bardzo podobnie. Porozmawiajmy przez chwilkę o realiach wczesnego średniowiecza, w których owa słowiańska sztuka wojenna się kształtowała. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że przemoc i najazdy na sąsiadów, wyprawy łupieskie były standardowym sposobem zdobywania i pomnażania własnych dóbr, niezależnie od tego, jakiego kto był wyznania. Niektórzy kronikarze niemieccy twierdzili, że wikingowie zaprzestali najazdów na wybrzeża Fryzji i na Francję dopiero w momencie, kiedy stali się chrześcijanami. Bardzo nie sądzę, żeby jakakolwiek religia miała cokolwiek wspólnego z powstrzymywaniem jakichkolwiek najazdów w średniowieczu. Z tego wynikał fakt kolejny, mianowicie potrzeba poczucia bezpieczeństwa, stworzenia jakiejś bezpiecznej przestrzeni, w której można by spokojnie żyć bez rudobrodych, blondbrodych, czy jakkolwiek inaczej brodych drani pukających toporami do drzwi, była jednym z powodów, dla których w ogóle tworzyły się organizmy państwowe pod jakąkolwiek silniejszą władzą. Trzeba też pamiętać o tym, że w średniowieczu absolutnie nie istniały pojęcia narodowe takie, jakie dzisiaj znamy. One są wynikiem powstania pewnych konstrukcji myślowych w XIX wieku, wtedy, kiedy w ogóle rodził się nacjonalizm. W okresie, o którym mówimy, głębokie średniowiecze, przedpaństwowość słowiańska, czy też może raczej słowiańszczyzna przedpaństwowa. Nieważne, że mój sąsiad jest Słowianinem. Tak samo jakbym był Celtem, nieważne, że mój sąsiad też jest Celtem. On ma coś, czego ja nie mam, więc ja chcę to wziąć. A skoro ja mam większy topór niż on, to ja sobie to wezmę i on nie ma nic do powiedzenia. To jest oczywiście ogromny skrót myślowy, ale pojęcia typu Kali ukraść krowa, Kalemu ukraść krowa, naprawdę w tamtych czasach królowały właściwie na całym świecie i nie było niczego dziwnego w tym, że jedni sąsiedzi do drugich wpadali po to, żeby zrabować cokolwiek od złota, srebra i klejnotów, a skończywszy na bydle i... bydle, przesadziłem, bydło to było wielkie bogactwo, skończywszy na ziarnie, które zalegało w brogach. Notabene echa takich jeszcze średniowiecznych zaszłości pomiędzy nieukształtowanymi jeszcze wtedy narodami można znaleźć w Europie do dzisiaj. Najprostszym przykładem jest serdeczna przyjaźń pomiędzy Anglikami i Szkotami albo pomiędzy Anglikami i Irlandczykami, którzy w ten sposób jak chociażby Słowianie Bizancjum siebie nawzajem odwiedzali właściwie przez całe średniowiecze ciągle.
W barbarikum europejskim ważną instytucją uzupełniania i pomnażania siły roboczej było niewolnictwo. O co chodzi z tą siłą roboczą, to sądzę, że już wytłumaczyłem przynajmniej trochę w rozmowach o życiu codziennym Słowian. Chodzi oczywiście o nic innego jak prace rolne. Jeżeli w danej społeczności wszyscy mężczyźni byli uprawnieni do noszenia broni i wszyscy byli zobowiązani do wyruszania na wyprawy wojenne, o tym jeszcze będziemy dzisiaj mówić, to też wszyscy byli narażeni na to, że z tej wyprawy wojennej nie wrócą. Chwytanie niewolnika było bardzo istotne nie tylko dla gospodarki, ale również dla zwiększania swojego zakresu władzy. Warto natomiast pamiętać o tym, że owo niewolnictwo w barbarikum średniowiecznym wyglądało mocno inaczej niż ten obraz, który znamy z historii starożytnego Rzymu albo starożytnej Grecji. Niewolników, czy też może raczej niewolnych, a najczęściej jeńców wojennych albo po prostu zagarniętych z czyichś ziem, bardzo często traktowało się może nie tyle jak swoich, ale znacznie lepiej niż sobie to wyobrażamy właśnie w historii starożytnej. Bardzo często tacy niewolni byli osadzani na konkretnych ziemiach, dołączali do wiosek. Być może ich pozycja społeczna była niższa, oczywiście, ale byli bardzo cennym towarem. To nie było coś całkowicie wymiennego. Niewolnik, który miał siłę i zdrowie do tego, żeby pracować, przyczyniał się do tego, że jakaś tam rodzina zwiększała swój dobrobyt. To był po prostu pracownik, który dbał o to, żeby ludność danej okolicy miała co jeść i również o to, żeby sam miał co jeść. Osadzanie niewolników na swoich ziemiach i pobieranie niewolników z ziem sąsiednich miało skalę dużą. Przykładowo w VIII, IX, nawet jeszcze X wieku miasto, które dzisiaj znamy jako Praga, było wielkim targiem niewolników i stało się podstawą gospodarczą do zbudowania potęgi dynastii Przemyślidów. To samo i tak samo traktowane niewolnictwo, traktowane jako sposób na pomnażanie siły roboczej, stało się źródłem gospodarczej potęgi, a co za tym idzie również i władzy niejednego późniejszego możnowładcy słowiańskiego, przywódcy plemiennego, wojewody czy kogoś takiego. O tym wszystkim jeszcze dzisiaj kilka słów powiemy na pewno. Oprócz niego oczywiście chodziło też niewolnictwa. Chodziło oczywiście również o zdobywanie i innych żywych dóbr materialnych, a inwentarza żywego, chociażby bydła, o którym już przed chwilą wspomniałem, jak i regularnych, zwyczajnych środków płatniczych w postaci złota, srebra, klejnotów. Przy czym tutaj od razu należy dorzucić srebra dużo więcej niż złota. Wyobrażenie średniowiecza jako okresu sypania się złotych monet po ulicach i podłogach jest raczej błędne. Większość monet tworzyło się ze srebra. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień.
Wspominałem o tym, że słowiańską sztukę wojenną poznajemy m.in. ze źródeł stworzonych w Bizancjum. Pierwsze wzmianki na temat słowiańskiej sztuki wojennej pochodzą z około połowy VI wieku. Bizantyjczycy od razu zachwycają się, po prostu opisując rosłych, wspaniałych wojowników, którzy w równym szyku, wspaniale zdyscyplinowani, odziani w stalowe zbroje, poruszając się miarowym, wspólnym krokiem, walczą długimi mieczami. I już widzę te wszystkie komentarze pod filmem pod tytułem "Zabierzcie sprzed kamery tego idiotę". Oczywiście, że to, co powiedziałem, było bzdurą. W momencie, kiedy Słowianie pojawili się nad Dunajem, czyli weszli w styczność z Cesarstwem Bizantyjskim, byli kulturą młodą, materialnie ani duchowo zapewne jeszcze nie wyrobioną, i odbijało się to bardzo silnie w sposobie prowadzenia działań wojennych. Ulubioną taktyką Słowian w ówczesnym czasie, poza sytuacjami najazdów oczywiście, była po prostu wojna szarpana i wojna partyzancka. Słowianie wyspecjalizowali się w zasadzkach, w ukrywaniu się i w walce na terenie dobrze sobie znanym, w tym na bagnach i w górach. Bizantyjczycy byli tym skonsternowani troszeczkę. Nie można powiedzieć, żeby się Słowian bali. Dość prędko wymyślili sposoby na to, jak sobie z wojownikami słowiańskimi radzić, ale nie zmienia to faktu, że w góry ani na bagna raczej zapuszczać się nie chcieli. Tym bardziej, że owo ukrywanie się Słowianom naprawdę wychodziło bardzo dobrze. Na temat ukrywania się Słowian, metod ukrywania się oraz bagien można tutaj przytoczyć taką ciekawostkę. Jeden z traktatów strategicznych bizantyjskich opisuje sztuczkę, którą Słowianie stosowali, jeżeli zostali zaskoczeni w swoich siedzibach, które oczywiście zawsze były położone gdzieś blisko wody. Mianowicie ponoć mieli mieć przygotowane wydrążone w środku trzciny, ułożone gdzieś przy wodzie, za pomocą których nurkowali i wystawiając je ponad powierzchnię wody, spokojnie oddychali. Podobno potrafili tak przesiedzieć nawet kilka godzin, czekając, aż przeciwnik sobie pójdzie. Wracając od walki podjazdowej i szybkich skoków do sposobów staczania bitew. Wspomniałem o równym szyku i walce długimi mieczami. No, to oczywiście też bzdura. Słowianie walczyli w szyku, raczej nazwałbym go luźnym, a mówiąc wprost, hordą. I to jeszcze w dodatku słabo zorganizowaną hordą, ponieważ wszystkie traktaty, o których mowa, czyli Prokop z Cezarei, Strategikony, etc., wspominają o tym, że Słowianie są niezdyscyplinowani, kłótliwi i nie lubią słuchać rozkazów. Chyba zostało nam do dzisiaj. Ci, którzy mnie reżyserują w tym momencie, doskonale o tym wiedzą. W temacie uzbrojenia i wyposażenia bojowego, prawdę powiedziawszy, ci VI-wieczni pierwsi Słowianie też jakoś szczególnie nie brylowali, ponieważ z traktatów bizantyjskich możemy wyczytać, że walczyli za pomocą oszczepów. Podejrzewam, że w pewnej mierze chodziło tutaj również o włócznie. Traktaty podkreślają również częste użytkowanie łuków, raczej krótkich łuków z drobnymi strzałami, co z kolei nasuwa domysł, że może być mowa o łukach refleksyjnych. Natomiast jeżeli chodzi o opancerzenie, to tego podobno nie używali wcale. Wręcz jest mowa o wojownikach ruszających do walki ubranych tylko i wyłącznie w lekkie, krótkie spodnie. Widzę tutaj pewne podobieństwo do Celtów, o których była mowa, że ruszają do walki nago w ogóle. I do dzisiaj naukowcy się spierają, czy ci Celtowie rzeczywiście walczyli nago, czy była to tylko i wyłącznie kwestia porównania lekkiego stroju celtyckiego z ciężką zbroją rzymską. Tak czy siak, żadnych długich stalowych mieczy, żadnego jednolitego uzbrojenia, żadnych równych szyków, falang, ciężkich pancerzy. Po prostu niezdyscyplinowana, słabo dowodzona horda, która używała broni lekkiej, głównie drzewcowej i miotającej,
Dodałbym do tego oczywiście jeszcze topory, ponieważ jest to broń niesamowicie uniwersalna i używana na całym świecie, która to horda wyprawiała się czy to do sąsiadów, powiedzmy na piwo, czy to do Cesarstwa Bizantyjskiego po srebro, złoto, klejnoty, czy też niewolnika, w ramach oczywiście poprawiania własnej sytuacji gospodarczej. Właściwie jedyną prawdziwą rzeczą, jaką na samym początku powiedziałem, dotyczącą opinii Bizantyjczyków o Słowianach i ich sztuce wojennej, było to, że Bizantyjczycy dostrzegali fakt, że Słowianie są narodem rosłym, silnym, zahartowanym i odpornym na trudy. Dostrzegali i potrafili to docenić. Tak jak mówiłem, Słowianie byli skłóceni ze sobą, właściwie do tego stopnia, że nawet Bizantyjczycy nie zdołali zarejestrować nazw poszczególnych plemion. Właściwie używali tylko i wyłącznie określenia Antowie i Sklaweni, które dzisiaj interpretujemy jako konfederacje plemienne. Antowie mieli mieszkać dalej na wschód, Sklaweni dalej na zachód. Potem jeszcze za Sklawenami mamy najprawdopodobniej Wenedów, z którymi z kolei stykali się Frankowie. I o nich też mamy troszeczkę informacji. Notabene z pierwszych, na przykład z historii Gotów Jordanesa, bardzo podobnych do tego, co Bizantyjczycy napisali na temat Sklawenów i Antów. Tak czy siak, kolejne podobieństwo do Celtów to skłócenie. Celtowie zostali podbici przez Rzym między innymi poprzez posługiwanie się zasadą divide et impera, dziel i rządź. Dokładnie tak samo Bizantyjczycy radzili sobie ze Słowianami, to znaczy przekupowali wodzów plemion, poszczególne plemiona i nastawiali Słowian nawzajem przeciwko sobie. Oprócz tego oczywiście, że Słowianie i tak nadal kontynuowali swoje łupieszcze najazdy na Bizancjum. W mniejszej, większej skali, tak czy siak. Nie zmienia to faktu, że skoro divide et impera działało, to bywało również, że Słowianie działali jako najemnicy bizantyjscy i wtedy byli doceniani jako zwiadowcy, którzy w każdym terenie potrafią się odnaleźć, i również jako specjaliści od przepraw przez wodę. Natomiast nie byli nigdy, przynajmniej w samym Bizancjum, tym VI, VII, VIII wieku, nie byli nigdy traktowani jako wojownicy, którzy mogą sprawić jakieś szczególne zagrożenie. Aż do momentu, kiedy. Nie masz czasu na oglądanie? Już teraz możesz posłuchać naszych podcastów w drodze na wycieczkę. Wystarczy, że wpiszesz Razem w Polskę w Spotify lub podcastach Google. Około połowy VI wieku naszej ery na południowej Europie zwaliła się druga już z rzędu stepowa burza, nomadyczna burza. Tym razem byli to Awarowie. Byli to oczywiście kolejni stepowi jeźdźcy, nomadzi, pasterze, zahartowani na ciężkie warunki równie jak Słowianie, jeśli nie nawet bardziej, a uzbrojeni w to wszystko, czego Słowianom brakowało. To znaczy jazdę pancerną, dosłownie jazdę pancerną, opancerzoną lepiej niż późniejsza husaria, łuczników konnych w dużych ilościach i dobrą organizację i silne przywództwo. Awarowie zjawili się ze stepów
wtłoczyli się do Kotliny Panońskiej i zaczęli z jednej strony podbijać i uzależniać od siebie ludy słowiańskie, a z drugiej traktować zarówno dyplomatycznie, jak i wojennie z Cesarstwem Bizantyjskim. Pewne wojskowo-dyplomatyczne zabiegi bizantyjskie dosyć prędko doprowadziły do tego, że Awarowie osiedlili się w Kotlinie Panońskiej, gdzie mieli dobre warunki do wypasu olbrzymich stad koni i bydła. Podporządkowali sobie część ludów słowiańskich i utworzyli swoisty kordon, barierę, która oddzielała nachalne trochę wobec cesarstwa ludy słowiańskie od Konstantynopola. Fakt, że Awarowie utworzyli ten bufor, wcale nie oznaczał, że żyli w przykładnym pokoju i przykładnej przyjaźni z Bizancjum. Wręcz przeciwnie. Źródła bizantyjskie przekazują nam informację, że Awarowie byli wiarołomni. Jest faktem, że ileś razy równocześnie prowadzili rozmowy, ustalali i podpisywali traktaty z Cesarstwem Bizantyjskim, a równocześnie planowali i wykonywali kolejne najazdy. Byli ludem na tyle silnym, że nawet potężne przecież Cesarstwo Bizantyjskie, które z drugiej strony miało duży problem z Persami, dla zapewnienia sobie spokoju płaciło Awarom trybut i to coraz większy. Naprawdę nie ma niczego dziwnego w tym, że tak silny, dobrze zorganizowany lud, potężnie uzbrojony, dysponujący bardzo doświadczonymi wojskami konnymi, zdołał sobie Słowian podporządkować. Trudno jest jednoznacznie określić, jak daleko z Kotliny Panońskiej na północ owa zależność Słowian od Awarów rzeczywiście istniała. Natomiast z pewnością jakieś tam kontakty ziem polskich z kaganatem awarskim jak najbardziej występowały. Mamy pewne znaleziska archeologiczne świadczące o tym, że Awarowie bywali na ziemiach na północ od Karpat. Natomiast na południu, czyli na południe od Karpat w Kotlinie Panońskiej, Awarowie oczekiwali od Słowian pewnych służebności. Przede wszystkim w postaci pomocy wojskowej, co oznaczało, że Słowianie mieli okazję do tego, aby pewne sztuczki, że tak powiem, od Awarów podłapać. Na przykład takie jak korzyści wypływające z silnego przywództwa. Oprócz tego mamy domysły, że Słowianie zajmowali się wypasem stad awarskich, stad bydła i koni oczywiście. Z pewnością wśród tych posług wojskowych było również wspomaganie Awarów w przeprawach przez rzeki. Z pomocą wojskową wiązało się również to, że Słowianie razem z Awarami atakowali Bizancjum i to atakowali wielokrotnie, co ostatecznie wcale Awarom na dobre nie wyszło, ale o tym za chwilę. Awarowie również żądali od Słowian trybutu i była trybutu materialnego oczywiście, w dobrach, pieniądzach, kosztownościach, bydle. I była jeszcze jedna kwestia dosyć istotna w tym przypadku, mianowicie Awarowie jako lud stepowy, który właściwie nie budował żadnych stałych siedzib, nie umieli zimować. Hiberny, czyli zimowiska, zakładali sobie właśnie w siedzibach Słowian. A jako że zimowe wieczory długie, a Słowianki z urody sławne,
Mówiłem, że w dzisiejszym materiale będzie coś o seksie. Nie twierdziłem, że będzie to seks uprawiany dobrowolnie. Otóż w pierwszej połowie VII wieku naszej ery, najprawdopodobniej w latach 1620 kilka, trudno określić dokładniej, nastąpiły bunty. Bunty Słowian przeciwko zwierzchności awarskiej. Ostatecznie te bunty, pierwszy nastąpił podczas nieudanego oblężenia Konstantynopola właśnie, gdzie Słowianie po prostu stanęli okoniem i zwinęli się z oblężenia. Trudno określić, czy doszło do jakichś walk z Awarami, ale fakt buntu zaistniał, a później na skutek być może kontynuacji tego samego buntu, a może już następnego, powstał pierwszy słowiański organizm państwowy, czyli państwo Samona. Do jakiego stopnia owych korzyści płynących z silnego przywództwa Słowianie nauczyli się od Awarów, tego nie wiemy. Ale z pewnością Awarowie zostawili w Europie po sobie, zanim zostali z kolei rozproszeni przez Węgrów, zostawili po sobie kilka elementów swojej sztuki wojennej, które przetrwały w niektórych elementach, prawdę powiedziawszy, aż po XX wiek. Bo na przykład właśnie od Awarów Słowianie nauczyli się użytkowania siodeł z łękami i stalowych strzemion, które bardzo pomogły w opanowaniu po mistrzowsku po prostu jazdy konnej. Właściwie moglibyśmy z pewnym przymrużeniem oka na wpół żartobliwie stwierdzić, że ta awarska szkoła to zaowocowała jeszcze w XVII wieku, ponieważ nasza jazda narodowa, czy to pancerna, czy husaria, znana była między innymi z charakterystycznego dosiadu na koniu, takiego, a nie innego użytkowania strzemion i kulbak jeździeckich właśnie z wysokimi łękami, które pozwalały na dużą manewrowość w siodle i na przykład również na konne użytkowanie łuku, co zaowocowało nie tylko w XVI-XVII wieku, ale dużo prędzej, ponieważ znaczną część drużyn piastowskich stanowili właśnie konni łucznicy. Najprawdopodobniej nauczyli się tego, oczywiście ich przodkowie jeszcze, Słowianie, nauczyli się tego albo już od Awarów, albo zaraz potem od Węgrów. Mówiliśmy, a na przykład w poprzednim materiale, że ludy, plemiona słowiańskie żyły w formacji społeczno-politycznej, którą się nazywa współcześnie demokracją wojenną. Chodzi o nic innego jak demokrację, można powiedzieć, cenzusową, czyli system, w którym wszyscy wolni mężczyźni z prawem do noszenia broni mają prawo głosu i w podejmowaniu decyzji dotyczących całej społeczności. To, że demokrację wojenną słowiańską potwierdzają nam m.in. źródła bizantyjskie, które na tą okoliczność zganiają, można powiedzieć, fakt, że Słowianie byli niekarni i nie byli dowodzeni. Ale dowodzenie kolektywne na wyprawie wojennej, no nie, nawet Słowianie nie posunęli się do tego, żeby samowolę do tego stopnia doprowadzić, jednak byli wybierani wodzowie. Wodzowie, których przyjęło się we współczesnej nauce
ponieważ jest to bardzo prawdopodobne, nazywać wojewodami. Wojewoda, czyli ktoś, kto wodzi wojów. I dokładnie w tym momencie dochodzimy do odpowiedzi na pytanie, dlaczego wcześniej powiedziałem, że na samym wstępie do materiału, że sztuka wojenna miała duży wpływ na procesy państwotwórcze i na kształtowanie się społeczeństw, najpierw plemiennych, a później już państwowych, słowiańskich. Otóż rzeczeni wojewodowie, na wzór Juliusza Cezara, chociaż zapewne wymyślili to sami, po pewnym czasie, w żaden sposób nie jesteśmy w stanie określić jakim czasie, po prostu nie oddawali władzy, którą uzyskali od wiecu. Dlaczego jej nie oddawali? Ano, dlatego, że podczas wypraw wojennych zdołali się wzbogacić. Pytanie, które dość często ostatnio słychać w rozmowach pomiędzy Polakami: kto bogatemu zabroni? No właśnie. Kto bogatemu zabroni wziąć większą ilość łupów? Kto bogatemu zabroni sprawić sobie konia i lepsze uzbrojenie? Kto bogatemu zabroni zagarnąć więcej niewolników, posadowić ich w swoim własnym gospodarstwie, żeby uprawiali mu więcej ziemi? W końcu, kto bogatemu zabroni zagarnąć władzę? W taki sposób wytwarzało się wśród Słowian wodzostwo. Wojewodowie stawali się przywódcami opól, przywódcami plemion, w końcu zostali książętami. To jest oczywiście bardzo duży skrót myślowy, co teraz powiedziałem. Proces był o wiele dłuższy niż wypowiedzenie tych kilku zdań, ale tak wyglądał schemat. Takimi, można powiedzieć, spadkobiercami wojewodów z całą pewnością byli tacy ludzie jak na przykład znany z legendy panońskiej potężny książę na Wiślech, czyli książęta Wiślan, czy też najprawdopodobniej takimi właśnie wodzami już dziedzicznymi byli książęta polańscy, czyli Piastowie. W jaki sposób to, o czym przed chwileczką powiedziałem, wpłynęło na procesy państwotwórcze? Bardzo prosto. Organizacja, która miała silne przywództwo, była po prostu lepiej zorganizowana. Jeżeli była lepiej zorganizowana, mogła wystawić jakieś swoje siły zbrojne. A od siły, owszem, w podłożu gospodarczej, ale tak z wierzchu patrząc, militarnej, w tym naszym ulubionym, jakże barwnym średniowieczu zależała siła władzy i odporność zewnętrzna danej organizacji społecznej, takiej jak plemię, które mając siłę militarną i mając sprawne przywództwo, mogło sobie pozwolić na to, żeby, powiedzmy, założyć państewko i utrzymać je, ochronić swoich mieszkańców przed chociażby zagrożeniami z zewnątrz. Wpłynęło to również bardzo silnie na stratygrafię społeczną, ponieważ po pierwsze wodzowie się wybili w ten sposób, a po drugie za nimi i w dużej mierze również pod ich egidą wybijali się kolejni wojownicy. Powstaje pytanie, którzy wojownicy? Na które to pytanie odpowiedź jest bardzo prosta. Ci sprawniejsi, którzy byli w stanie zdobyć więcej, albo ci, którzy mieli więcej szczęścia i byli w stanie zdobyć więcej. W taki sposób w procesie akumulacji dóbr, który odbywał się zarówno poprzez grabież, zdobycz wojenną, jak i pozyskiwanie dóbr z rolnictwa i rzemiosła, pojawiło się rozwarstwienie społeczne, którą to formację w określonym czasie dla Słowian przedpaństwową nazywamy protofeudalizmem.
pewnością wytworzyły się wtedy już jakieś zaczątki, pierwociny systemu klienteli, a wodzowie zaczęli zbierać dookoła siebie coraz więcej dobrze już wyposażonych, coraz zamożniejszych i coraz bardziej nastawionych na ekspansję kolejnych wojowników. Bo czego pragną władcy? Oczywiście więcej władzy. Jest to właściwie początek generalnie każdego państwa, jakie powstało na terytorium Europy. Władca, który pragnie więcej władzy. Ponieważ co robi taki władca? Ano, zbiera swoich wojowników i zaczyna na sąsiadach w sposób zbrojny, czy też dyplomatyczny, albo gospodarczy wymuszać uległość. Nie jest to żaden nowy schemat, tak było przez caluteńkie średniowiecze i być może ludzie się nigdy tego nie oduczą. W każdym razie tak powstało państwo polskie, tak powstała Ruś, tak powstało państwo Franków. Starożytny Rzym w gruncie rzeczy też tak powstał. Jedynym państwem, już miałem powiedzieć, że Grecja powstała troszeczkę inaczej, ale w gruncie rzeczy starożytni Grecy też tłukli się pomiędzy sobą o hegemonię, więc starożytna Grecja też tak powstała. Jako że biuro Razem w Polskę do materiału o Słowianach zatrudniło historyka wojskowości, to oczywiście materiału o sztuce wojennej będzie dużo więcej niż jakiegokolwiek innego. W części, która właśnie się kończy w tym momencie, opowiedzieliśmy Wam o początkach militarnej obecności Słowian w Europie, o relacjach z Bizancjum i o nadejściu Awarów. I o tym, jakie zmiany owi Awarowie w słowiańskiej sztuce wojennej wnieśli. W następnej części będziemy mówić o wodzach, drużynach, grodach i walkach morskich. A w trzeciej części to jeszcze nie wiem, co będzie w trzeciej części, powiemy Wam na koniec drugiej. Do zobaczenia. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.